Dzień dobry, cześć! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznych warsztatów SafeStar. W opinii wielu były to wyjątkowe warsztaty, zarówno jeśli chodzi o poziom merytoryczny, jak i też imprezę integracyjną. Chciałbym też podziękować naszym partnerom, którzy razem z nami organizowali tak zwaną bitwę analityk. Nasi partnerzy to Linz Polska, Yandex International i Hikvision. To oni dostarczyli 3 różne urządzenia analityczne, które mieliśmy okazję sprawdzić w praktyce i poddać takim dość wymyślnym testom. Warsztaty SafeStar w tym roku to ponad 14 godzin merytorycznych zajęć. To również premiera 3 nowości, mianowicie SafeStar AI, Servico oraz aplikacja Patrol 3. W tym roku mieliśmy również możliwość gościć przedstawiciela AWS, Wojtka Szczepuchę, który opowiedział o bezpieczeństwie i skalowalności chmury Amazona. Tytułem przewodnim tegorocznych warsztatów była jakość, bezpieczeństwo i optymalizacja procesów na stacjach monitorowania alarmów. I właściwie cała dyskusja, wszystkie wykłady toczyły się wokół tego tematu. Jednym z istotnych wątków, jakie poruszyliśmy, było to, że jeszcze przed sztuczną inteligencją warto odrobić pewne lekcje w zakresie automatyzacji, automatyki, jaką można skonfigurować w systemach do monitoringu, w tym przypadku w SafeStarze. Zgodziliśmy się, że takie nieujarzmione czy dobrze nieprzemyślane automatyczne wysyłanie na przykład patroli interwencyjnych może wręcz doprowadzić do bankructwa Agencji Ochrony. Tak samo zgodziliśmy się co do tego, że taki nieujarzmiony voicebot, który dzwoni bez opamiętania po klientach, też nie jest najlepszym rozwiązaniem i finalnie pokazaliśmy, jak to zrobić w sposób taki mądry, w sposób wyważony, tak żeby na tym zarabiać pieniądze w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, a nie po prostu tylko epatować technologią. Niewątpliwie większość z Was była ciekawa, co pokażemy w obszarze sztucznej inteligencji i myślę, że tutaj byliście miło zaskoczeni, dlatego że przede wszystkim pokazaliśmy coś, nad czym pracujemy sami. Jest to nasza polska, rodzima technologia. Nie kupujemy pewnych gotowców z zagranicy, tylko rozwijamy to tu i teraz. Dzięki temu nasza sztuczna inteligencja będzie dostosowana do oczekiwań i do warunków, jakie panują w naszym kraju. Co, powiem szczerze, nie jest tak całkiem bez znaczenia. Warsztaty to nie tylko merytoryczna wiedza, to również kawał dobrej zabawy i kawał dobrej integracji. Wieczorem odbyła się impreza integracyjna, razem można powiedzieć z potańcówką. Natomiast myślę, że kulminacyjnym momentem imprezy była chwila, kiedy mieliśmy okazję uczestniczyć w bitwie analityk. Wszyscy uczestnicy rozsiedli się wygodnie w leżakach i do pracy przystąpiły 3 urządzenia analityczne, które obserwowały teren, na którym uczestnicy próbowali tak się przemieścić, tak dokonać kradzieży leżaka, żeby nie zostać zauważonym przez te analityki. Obserwowaliśmy oczywiście to wszystko w SafeStarze. SafeStar nam pokazywał, kiedy te analityki zadziałały i kiedy ten alarm się wyzwolił. No i powiem Wam szczerze, była to nieprawdopodobnie fajna zabawa. Bardzo wiele osób w tym brało udział, ale też i wnioski, które z tego mieliśmy, były po prostu bezcenne, to znaczy nadal są bezcenne. Bo okazuje się, że bardzo prostymi metodami można tą analitykę opartą na sztucznej inteligencji oszukać. I w sumie to się nie ma co dziwić, bo jeżeli ta analityka jest nastawiona na wyszukiwanie, na detekcję ludzi, to jeżeli w kadrze pojawia się baner albo jakaś siatka maskująca, albo jakaś folia, to w sumie nie ma się co dziwić, że ta analityka ma problem z rozpoznaniem z tym, z czym ma do czynienia.
No, z tego płynie taki wniosek, że należy szerzej patrzeć na zabezpieczenie takich newralgicznych terenów i tam, gdzie mamy do czynienia z obszarem o podwyższonym ryzyku, proponowałbym stosować co najmniej 2 kamery, które patrzą z różnych miejsc na tą samą przestrzeń, na ten sam teren. Wtedy na pewno będzie trudniej taką analitykę oszukać. No, to jest taki główny wniosek płynący z tej bitwy analityk. Na koniec chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom oraz partnerom warsztatów SafeStart 2024. Zapraszam oczywiście za rok. Co wymyślimy za rok? Zobaczymy. Na pewno będzie super merytorycznie. Będziemy się starać, aby sprostać Waszym bieżącym oczekiwaniom. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!